Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji wynikowej spółki Creepyjar po pierwszym kwartale 2023 roku. Ja się nazywam Grzegorz Piekart i jestem członkiem zarządu spółki. Na dzisiejszym spotkaniu chcielibyśmy opowiedzieć Państwu, co się działo w naszej spółce w ostatnim kwartale, jak te działania, które podejmowaliśmy, przełożyły się na wyniki finansowe, co się też dzieje u nas produkcyjnie, a na koniec oczywiście zrobimy sobie sesję pytań i odpowiedzi. Postaramy się, jeżeli chodzi o te kwestie produkcyjne, stosunkowo krótko, ponieważ jesteśmy świeżo po konferencji rocznej, niecały miesiąc temu, więc zakładamy, że bardzo dużo tematów tam dość szeroko opowiedzieliśmy, a w większej mierze pewnie w dniu dzisiejszym chcielibyśmy się skupić na tej sesji pytań i odpowiedzi, także zapraszamy do zadawania tych pytań na czacie. Pierwszy kwartał w Creepyjar od strony produkcyjnej to przede wszystkim wydanie dodatku Building Update na PC. Zrobiliśmy to na koniec stycznia 2023 dokładnie. Ten dodatek zamknął poprzednią roadmapę, jakby domknął te wszystkie rzeczy, które mieliśmy w ramach tej roadmapy zaplanowane. Także bardzo się cieszymy z tego, że udało się to zrobić. Jeżeli chodzi o przyjęcie graczy, było ono bardzo dobre, również sprzedażowo, co zaraz w wynikach jakby pokażemy. Ten dodatek również zadziałał zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Również w pierwszym kwartale pracowaliśmy dość intensywnie nad rozwojem wersji na konsolę i już po zakończeniu kwartału, to jest 24 kwietnia, wydaliśmy Animal Husbandry na PS4 i Xboxa One. Jeżeli chodzi oczywiście o produkcję, no to jakby większość zespołu, to co już powtarzamy od dłuższego czasu, skupia się na dzień dzisiejszy na rozwoju Chimery, także tutaj też wszystkie prace były realizowane zgodnie z założeniami. W skrócie najważniejsze liczby z pierwszego kwartału. Jeżeli chodzi o przychody, osiągnęliśmy 12 milionów złotych przychodów ze sprzedaży, to jest 9% więcej niż w odpowiednim kwartale ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o EBITDA, wzrosła ona do 9 milionów z 6,9 w pierwszym kwartale 2022. Zysk netto wzrósł o 44% w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o zasoby pieniężne, to sięgnęły one 95,1 miliona złotych wobec 86 milionów na koniec ubiegłego roku. Na produkcję gier wydaliśmy w pierwszym kwartale 2 miliony złotych i jeżeli chodzi o zespół, no to utrzymujemy go mamy go na dzisiaj na poziomie 51 osób, właściwie to było na koniec kwartału, teraz jeszcze parę osób w międzyczasie doszło, ale tak jak już powtarzaliśmy, jest to zespół, który jakby zakładamy, że jest w zupełności wystarczający do tego, żeby zrealizować wszystkie nasze plany produkcyjne. Jeżeli chodzi o samą sprzedaż w sztukach, to w pierwszym kwartale wyniosła ona na tych naszych trzech głównych platformach 278 tysięcy kopii brutto, z czego 200 tysięcy na PC i 78 tysięcy na konsolach. No, coraz większymi krokami gdzieś tam zbliżamy się do kolejnego milestone'a, czyli 4,5 miliona sprzedanych kopii na tych trzech naszych głównych platformach. Wyniki finansowe. Jak już mówiłem, przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 12 milionów złotych. To jest minimalnie więcej niż w poprzednim kwartale, no i te 9% więcej niż w analogicznym kwartale w ubiegłym roku. No, cieszy nas to, że mimo tego starzejącego się produktu jesteśmy w stanie, czy byliśmy w stanie te przychody utrzymywać na tak wysokich poziomach. To oczywiście między innymi zasługa Building Update'u, który był wydany na początku tego kwartału i dość znacząco kontrybuował czy sprzedaż Green Hella, ale po dodatku znacząco kontrybuowała do wyników w tym kwartale. No oprócz tego mocna sprzedaż również na konsolach i również na wersjach tych, które mamy u zewnętrznych wydawców, czyli
na Switchu i platformach VR-owych. Też bardzo fajnie wygląda ta stabilizacja, jeżeli chodzi o te trzy główne źródła przychodów. O przychodach już mówiłem. Patrząc na stronę kosztową, patrząc rok do roku spadły z 4,2 do 3,3 miliona złotych. No tu głównie zasługa jest taka, że w tym roku nie mamy jeszcze programu motywacyjnego, więc jakby nie ujmujemy w PNL-u kosztów z tym związanych. Natomiast nawet jakby wyłączając czy oczyszczając wyniki z tej wielkości, no to jednak ten wzrost kosztów, patrząc rok do roku, gdzieś tam rzędu 27% był, natomiast patrząc kwartał do kwartału udało nam się stabilny poziom kosztów utrzymać w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 roku. No i ponieważ mamy niższe koszty, to oczywiście zyskowność na wszystkich poziomach działalności znacząco nam wzrosła. Dodatkowo na wzrost zysku netto 44% do 9,3 miliona dokładają się też przychody finansowe, tak, których w zeszłym roku nie mieliśmy, natomiast w związku ze wzrostem stóp procentowych od tych naszych aktywów wszystkich finansowych jesteśmy w stanie przychody również w tym zakresie generować. No i jak już mówiłem, na wszystkich poziomach rentowności wyniki dzięki temu są wyższe, czy operacyjnej, czy EBITDA, czy też zysku netto po kilkanaście punktów procentowych każda z tych rentowności nam wzrosła. Jeżeli chodzi o strukturę bilansu, to tutaj jakby nic wielkiego się nie dzieje. Rosną nam aktywa trwałe w związku z kontynuacją prac nad Chimerą i jakby największą pozycją, która nam tam rośnie, to są oczywiście długoterminowe rozliczenia okresowe, gdzie aktywujemy nakłady na produkcję Chimery. W pierwszym kwartale wyniosły one 1,5 miliona złotych. No, rosną nam też aktywa obrotowe i tu jakby główną pozycją są szeroko rozumiane inwestycje krótkoterminowe, czy są środki pieniężne w kasie bądź również lokaty bankowe. Jeżeli chodzi o zobowiązania, to one też również urosły, natomiast to jest jakby pochodna przede wszystkim wyliczenia zobowiązań publiczno-prawnych, czyli podatkowych. No jak mamy tak wysokie wyniki, to łączy to się z tym, że również te podatkowe obciążenia potencjalnie są wyższe. Jeżeli chodzi o samą strukturę pasywów, no to ona jest ciągle na bardzo bezpiecznym poziomie, ciągle utrzymujemy poziom kapitałów własnych powyżej 90% sumy bilansowej. Tak jak w poprzednich okresach, działalność, którą prowadzimy czy generuje znaczące przepływy pieniężne, znaczące i stabilne, więc to jest też z naszej perspektywy bardzo ważne. Właściwie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej odpowiadają zyskowi netto. Wśród korekt, które tam się pojawiają, to są oczywiście odsetki, które przenoszą się do innej działalności finansowej, zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i zmiana stanu rozliczeń, gdzie pojawiło się aktywo z tytułu podatku odroczonego. Jeżeli chodzi o działalność inwestycyjną, no to jakby taką stricte działalność inwestycyjną, czyli inwestycje rzeczowe i niematerialne, to było 1,7 miliona złotych, z czego, jak już mówiłem, 1,5 miliona złotych stanowiły nakłady na produkcję Chimery. No i jakby ze względu na to, że zakładaliśmy lokaty o terminie zapadalności powyżej 3 miesięcy, to również one się wyświetlają tutaj w działalności inwestycyjnej, także 8 milionów złotych to były założone w pierwszym kwartale lokaty, natomiast one mają krótkoterminowy charakter, tylko po prostu ze względu na to, że są powyżej 3 miesięcy, to tak musimy je wykazywać. I to właściwie tyle, bo w działalności finansowej nic się nie dzieje, wykazujemy tam niewielkie odsetki od zobowiązań leasingowych. No, kolejne ważne wydarzenie, czy jakiś tam highlight tego pierwszego kwartału, czy też ostatniego okresu, to jest rekomendacja zarządu dotycząca dywidendy. Jak już opowiadaliśmy na rocznej konferencji w związku z
rekordowymi w zeszłym roku wynikami. Postanowiliśmy również zarekomendować walnemu zgromadzeniu rekordową dywidendę. To jest 28 milionów złotych z 36 milionów zysku zeszłorocznego. Na dzień dywidendy proponujemy 29 sierpnia i dzień wypłaty miałby być 4 września tego roku. Ta rekomendacja została pozytywnie zaopiniowana również przez Radę Nadzorczą, także czekamy teraz na decyzję walnego zgromadzenia w tym zakresie. To by było tyle, jeżeli chodzi o kwestie bardziej finansowe. Teraz postaram się pokrótce opowiedzieć o tematach produkcyjnych, gdzie jesteśmy, co robimy, co się w najbliższym czasie będzie działo. Więc opublikowaliśmy kolejną roadmapę dla Greenhella. Udało się nam już też pierwszy z punktów tej roadmapy zrealizować, czyli na konsolach Animal Husbandry. Wyszło już w kwietniu. Na dzień dzisiejszy pracujemy już, jeżeli chodzi o te konsole, nad kolejnym dodatkiem, także zakładamy, że już jakiś harmonogram, właściwie harmonogram mamy już rozpisany tych prac. Zakładamy, że zgodnie z tą roadmapą powinno nam się też udać ten dodatek zrealizować. Jeżeli chodzi o wersję PC, to też w jakimś sensie już finalizujemy pracę nad pierwszym z dodatków, czyli Storage and Transportation. Kolejne gdzieś tam po trochu już są rozplanowane i poukładane. Jeżeli chodzi o Storage and Transportation, to zastanawiamy się nad tym, czy też podobnie jak w przypadku Building Update'u nie zrobić jakiejś formy testów publicznych dla graczy, żeby zanim opublikujemy ten dodatek, nie zebrać trochę dodatkowego feedbacku, także bardzo możliwe, że również tego typu działanie podejmiemy. No i Chimera oczywiście, to co zapewne Państwa też bardzo interesuje. No jeżeli chodzi o same czysto prace produkcyjne, to realizujemy je zgodnie z założeniami. To co opowiadaliśmy ostatnio, na dzień dzisiejszy duża część prac takich planistycznych wiąże się z tym, żeby ustalić szczegółowy zakres Early Accessu. Tak jak już mówiliśmy, chcielibyśmy ten Early Access wydać w przyszłym roku i będziemy się starali, żeby wszystkimi jakby środkami i siłami nam się to udało. I to, co też już obiecywaliśmy, to w tym kwartale i właściwie to już naprawdę bardzo niedługo, już o odrobinę jeszcze cierpliwości Państwa poprosimy, opublikujemy pierwsze materiały marketingowe dotyczące Chimery i jakby tak już z silnym uderzeniem, mamy nadzieję, rozpoczniemy akcję marketingową. I to by było na tyle, także zapraszam do zadawania pytań. Pytanie pierwsze. Czy spółka doszukała się przyczyny spadku sprzedaży GH na Steam i czy wyciągnęła jakieś wnioski? Jakie działania spółka zamierza poczynić, aby poprawić tą sytuację? Więc zupełnie szczerze nie doszukaliśmy się jednego takiego namacalnego czynnika, na którym moglibyśmy powiedzieć, że był taką praprzyczyną czy największą przyczyną. Szukamy dalej. Na dzień dzisiejszy bardziej udaje nam się wykluczać różne rzeczy, niż właśnie znaleźć coś, co by się zadziało. To, co mówimy, no to jednak zawsze się spodziewaliśmy tego, że gdzieś musi nastąpić moment przegięcia. Możliwe, że z dużą dozą pewności ten punkt przegięcia sprzedaży na Steamie mamy za sobą, czyli w sensie szczyt tej sprzedaży mamy już za sobą. No teraz pozostaje dość duże pytanie, na ile nasze działania, te, które już od dłuższego czasu prowadzimy, są w stanie ten spadek zatrzymać. Skupiamy się oczywiście w dużej mierze na tym, żeby zwiększać visibility, czy widoczność gry na Steamie. To, co już zrobiliśmy na przełomie kwietnia i maja, czyli w ramach promocji udało nam się ze Steamem ustalić widoczność na pierwszej stronie Steama czy na front page'u. To jest działanie, które zdecydowanie zwiększa widoczność. Na pewno jakieś tam przełożenie na sprzedaż ma, natomiast no mimo wszystko jakby takiej zupełnej czegoś, że coś gdzieś można przełączyć przycisk i sprzedawał się będzie Greenhell tak jak się sprzedawał wcześniej. Na dzień dzisiejszy nie widzimy za bardzo takiej możliwości, natomiast no, szukamy kolejnych sposobów, żeby tą widoczność poprawiać i będziemy jeszcze
jeszcze kilka działań. Mamy nadzieję, że też pozytywnie Państwa zaskoczymy tym, co będziemy robili w najbliższym czasie. I mamy nadzieję, że uda nam się choć trochę ten spadek spowolnić albo częściowo odwrócić. O ile procent mogła wzrosnąć średnia marżowość jednej sztuki Green Hell sprzedawanej na PC po ostatnich zmianach cennika na platformie Steam? Jest to super szczegółowe pytanie, jakby to pewnie tego typu dane co do zasady byśmy uznawali, że to jest bardziej nasza jakaś tajemnica handlowa, żeby o tego typu danych mówić. Także tak zupełnie szczerze nie chcielibyśmy się aż tak bardzo dzielić. Dostarczamy Państwu dane nasze co do sprzedaży brutto w ramach raportów kwartalnych, więc myślę, że no jakby na bazie tych danych będziecie Państwo mogli sobie coś skalkulować, natomiast jakby zakładamy, że wprost tego typu danych nie będziemy się chcieli nimi dzielić. Zwróciłbym jeszcze na jedną uwagę, no bo w ramach tych poszukiwań, na jedną kwestię, w ramach tych poszukiwań tego, co się mogło wydarzyć na Steamie, myśmy zmienili ceny, po czym odwróciliśmy te zmiany, przynajmniej tymczasowo. Także też no, zwracam na to uwagę, żeby też Państwo jakby analizując sobie pewne rzeczy wzięli to w ramach swoich kalkulacji, żeby te kalkulacje się za bardzo nie rozjechały. Kiedy spółka planuje udostępnić nowy dodatek do Green Hella? Termin premiery tego dodatku Storage and Transportation jeszcze nie jest ustalony. No mamy coś w głowie, wchodzimy w okres letni, gdzie na Steamie będzie no, największa chyba tak naprawdę, albo jedna z dwóch największych promocji. Pewnie z naszej perspektywy nie byłoby korzystne, żeby się zderzyć z taką wielką promocją, naszym nowym contentem, także jeszcze tutaj pewne przemyślenia sobie robimy. Będzie to niedługo, natomiast co do jakby samych terminów, to jeszcze jest za wcześnie, żeby się wypowiadać. Oczywiście z jakimś tam drobnym wyprzedzeniem poinformujemy o tym. Cel nowego programu motywacyjnego na poziomie 90 milionów brutto, z czego 10 milionów, czyli 11% zostało zrealizowane w Q1. Nawet przy założeniu sporej regresji sprzedaży GH cały czas mają Państwo w talii kartę Game Pass i premiery Chimery pod koniec 2024, początek 2025 nie wygląda szczególnie ambitnie. Może warto by było podzielić cele transzy na kilka progów i do ich realizacji uzależnić ilość przydzielanych akcji. Nasze postrzeganie tego programu motywacyjnego jest trochę inne. Znaczy, pewnie mamy tutaj jakby rozbieżność na wielu poziomach. Jakby wychodząc od tego, rzeczywiście mamy pierwszy kwartał z tych wszystkich i on wygląda bardzo dobrze. Z drugiej strony, jeżeli Państwo widzicie i prowadzicie kalkulacje, no to ta spora regresja to pewnie pytanie, co Państwo uważacie, że co to jest spora regresja. Dalej idąc, Game Pass, no wielokrotnie już mówiliśmy, że tego typu rozwiązania raczej nas nie interesują, biorąc pod uwagę nasz model sprzedaży. Co do zasady zakładamy, że chcielibyśmy jednak w formule premium sprzedawać grę. No i znowu jakby autor pisze tego pytania, że ten plan nie wygląda ambitnie. Z naszej perspektywy wygląda on ambitnie. Znaczy, przykładając do 90 milionów złotych jakąś średnią rentowność w naszej branży, która wynosi około 50%, to implikuje 180 milionów złotych przychodów. Tak, oczywiście można tym założeniem sobie jakoś tam modelować, natomiast gdzieś tam średnia w branży pewnie w okolicach tych 50% jest. My oczywiście mamy historycznie dużo większą rentowność, ale bardziej nie traktowałbym to jako naszą zasługę, a nie coś, co ma nas potencjalnie karać na przyszłość. Znaczy to, że osiągamy ponadnormatywne rentowności, jest pochodną tego, że zupełnie szczerze oszczędzamy na wielu rzeczach. Tak? Nie mamy rozbudowanych struktur, wiele rzeczy robimy wewnętrznie, nie outsourcujemy, nie wydajemy
na różne rzeczy, które moglibyśmy potencjalnie wydawać, no bo idea jakby naszego sposobu myślenia i strategii właśnie tak wygląda. Więc znowu patrząc na to, co powiedziałem przed chwilą, przykładając tą średnią branżową rentowność, to jest 180 milionów przychodów. Rozkładając to 3 lata, to są 3 lata o rekordowych wynikach versus to, co historycznie osiągnęliśmy. Jeszcze w żadnym roku nie przebiliśmy 60 milionów złotych przychodów. Z naszej perspektywy, patrząc na Greenhella i patrząc na kalendarz Chimery, gdzie rzeczywiście mamy przed sobą premierę, ale premierę na jednej platformie i premierę early accessową, tak? Jakby się cofnąć w czasie do tego, jak premiera Greenhella wyglądała i nawet do tego dokładając Coopa, to kiedy mówimy o jednej tylko platformie, to naprawdę te cele wynikowe już wcale nie wyglądają na takie proste do osiągnięcia. To zakłada, że rzeczywiście musimy osiągnąć realnie naprawdę duży sukces tej premiery Chimery, żeby mówić o tych wynikach. Więc jakby z tej perspektywy no nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, że to nie jest szczególnie ambitne. Z naszej perspektywy wygląda to naprawdę na ambitny plan i wcale nie mamy pewności, że on jest taki zupełnie łatwy do osiągnięcia. Więc jakby wchodząc w to szczegółowe kolejne pytanie, zaproponowaliśmy program motywacyjny, który w naszej ocenie jakby jest zbudowany sensownie w kontekście celów, jakie ma spełniać, czyli motywowania rzeczywiście zespołu i kluczowych osób w zespole. Chodzi o to, żeby on był ambitny, ale realizowalny. Jakby nie chcemy robić też bardzo skomplikowanego programu, bo te komplikacje później przekładają się na to, że mogą się znaleźć jakieś pomysły czy niezrozumienie tego, co się dzieje. On ma być prosty, on ma realizować swój cel, tak jak nazwa wskazuje, motywować ludzi do realizacji tego, co przed nimi stawiamy. W naszej ocenie osiągnięcie tych wyników powinno jakby potwierdzić, że mamy drugie mocne IP, co z perspektywą długoterminowej wartości spółki według mnie jest na dzień dzisiejszy kluczowe. Jaka będzie intensywność kampanii marketingowej po jej ujawnieniu, biorąc pod uwagę, że premierę EA planujecie raczej na drugie półrocze 2024 roku? Nie bardzo wiem, jak w opinii autora mielibyśmy skwantyfikować tą intensywność kampanii. Znaczy, na pewno nie chcemy zrobić czegoś takiego, że wrzucimy teaser i później przez długi czas nic się nie będzie działo. Znaczy, chcemy prowadzić aktywną kampanię, taką, w której rzeczywiście będziemy z graczami komunikowali to, co robimy, czym jest ta gra, po co ona jest i jakby jaką fantazję ma ona spełniać. Więc z tego punktu widzenia no na pewno będziemy podejmowali jakieś stałe działania. Natomiast no, ocena intensywności, no powiedziałbym, że mimo wszystko to jest kampania w modelu takim w cudzysłowie low-costowym, czyli podobnym jak robimy to dzisiaj, czyli w dużo materiałów generowanych wewnętrznie. Na pewno nie będziemy wychodzić do jakichś takich outletów, które chcą pieniądze za to, żeby nas promować, raczej będziemy próbowali szukać sposobów, żeby to raczej robić po prostu przy jak najmniejszych kosztach. Oczywiście będziemy się zwracać do odpowiednich tych rynkowych podmiotów, które będą nas w stanie wspierać, ale raczej szukamy sposobu, żeby zainteresować ludzi naszą grą, nie jakby wprost poprzez pieniężną akwizycję tego zainteresowania. Czy przewidujecie Państwo istotne zwiększenie skali przecen w tym roku? To znowu pada pytanie istotne. No generalnie jakby patrząc na to, co się dzieje na Greenhellu, to zakładamy, że jakby no ostatnią rzeczą, którą zawsze możemy zrobić, to jest to, że zobaczyć, co się stanie, jak zejdziemy niżej z ceną. I na pewno to rozwiązanie jest na stole. Tak? Jeszcze próbowaliśmy i próbujemy zobaczyć, czy coś innego jesteśmy w stanie znaleźć, ale tak. Natomiast istotne zwiększenie skali, no to nie wiem, co przez to rozumiemy. Raczej nie spodziewałbym się, że z 30% przeskoczymy nagle na dużo większe, kilkadziesiąt. Raczej jeżeli będziemy robić głębsze przeceny, to będą no, stopniowo niewielkie kroki. Kiedy trafi dodatek Building Update na konsolę? No, to pewnie jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby o tym mówić, bo dopiero
Dopiero rozpoczęliśmy niedawno pracę nad tym dodatkiem, dlatego że jak puściliśmy Building Update, to jeszcze trochę tam, Animal Husbandry, to jeszcze trochę robiliśmy do hotfixów i tym podobnych rzeczy, także taka pełna uparą praca dopiero co ruszyła nad tym dodatkiem, natomiast no, zakładamy, że zgodnie z tą roadmapą i jakby z tym harmonogramem, jak na dzień dzisiejszy udaje nam się dodatki co kilka miesięcy portować na konsolę, no to pewnie tutaj powinno być podobnie, aczkolwiek no ciągle gdzieś wisi nad nami ta kwestia ograniczeń starych konsol. Na dzień dzisiejszy nie wygląda, żeby Building Update miałby się nie zmieścić na starych konsolach, ale no jakby nie będziemy wiedzieli, dopóki nie będziemy troszeczkę dalej w procesie tego portowania. Jak rozumiem, to jest koniec pytań, także bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie i oczywiście dla osób oglądających relacje zapraszamy na czat inwestorski o godzinie 13. Link do tego czatu jest w opisie transmisji. Dziękuję bardzo.